ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj opowiem Wam, jak można promować się jako rysownik, twórca filmów rysunkowych, czy właśnie taki artysta, grafik, plastyk. Wydaje mi się, że w przypadku rysowników jest troszeczkę inaczej niż w przypadku artystów, muzyków. To znaczy, kiedy mówimy o rysowniku, to najpierw mamy przed oczami wykonany obrazek, a niekoniecznie postać danego twórcy. Oczywiście, kiedy już twórca jest jakby swoją marką, jako imię, nazwisko, konkretna osoba, jest to troszeczkę prościej. Ale dla debiutantów jest troszeczkę bardziej pod górkę, bo wydaje mi się, że nawet jak wpisujemy w wyszukiwarce treści rysownicze, na przykład jak narysować postacie Disneya, no to nie wpisujemy jak narysować postacie Disneya tego i tego, według tego i tego twórcy. No dobrze, może jednak nie jest to najlepszy powód, więc wróćmy do troszeczkę innego wątku. Dlaczego temat YouTube, domyślnie internet kontra telewizja? Może zacznijmy od tego, że może nie powinnam pisać kontra telewizja, bo dzisiaj na tym filmiku wskażę Wam dwie cechy, które owszem odróżniają działalność artystyczną w telewizji, a od działalności artystycznej w nowych mediach. Jednak chcę Wam zwrócić uwagę na to, że te dwa sposoby tworzenia mogą ze sobą bardzo fajnie współpracować. Inspiracją do powstania tego pierwszego odcinka drugiej serii cyklu Justa animuje była relacja z jednego z teleturniejów, gdzie zaproszono do uczestnictwa w teleturnieju twórców internetowych. W tym była drużyna, zgadnijcie, rysowników. I tak wtedy sobie zdałam sprawę, że chociaż na co dzień nie oglądam tego typu audycji, to jednak uświadomiłam sobie, że znam te osoby skądś. A tak, no znam te osoby z rysowniczego internetu. I wtedy takie pytanie, to jak to jest? Bo niektórzy oskarżają telewizję, że ona jakby podbiera twórców z internetu do telewizji w celu zgarnięcia nowych widzów, albo wręcz przeciwnie, może to internet zabiera telewizji ich widzów. Pytanie bardzo filozoficzne, jednak żeby za bardzo nie drążyć tego tematu, a skupić się na fajnych przykładach działalności w internecie, jak i w telewizji z punktu widzenia twórcy filmów rysunkowych, to powiem Wam jeszcze jedno ciekawe wspomnienie. Lata temu, lata 90. była sobie, właściwie nadal istnieje ta telewizja, ale był emitowany na antenie tej telewizji oprócz promocji japońskiej klasycznej animacji cykl edukacyjny dla rysowników. To były dokładnie kurs rysunku komiksowego. I tu taka niespodzianka. Kiedy widziałam ten kurs rysunku komiksowego, pomyślałam sobie, ale fajnie byłoby tworzyć takie rysunki i żeby ludzie oglądali to, co robię. I w ogóle to było fajne, bo Pan w jednym odcinku na przykład opowiadał, jakie mamy rodzaje dymków komiksowych, a potem leciał jakby fragment przygotowanego przez jego komiksu, uwaga, w formie animacji. Ale wtedy było to zupełnie inaczej. W latach 90. Nie mieliśmy ze sobą przenośnych telefonów komórkowych, które mogły być naszymi kamerkami. W ogóle kupno kamery to była nie lada inwestycja i przypominam, że to najczęściej jak były na przykład imprezy rodzinne, to się prosiło kamerzystę, żeby nagrał nawet nie program przecież, tylko taką rodzinną dokumentację tego, co się dzieje. Z drugiej strony były też magnetowidy i kasety VHS i można było nagrywać ulubione audycje. Ale to nie był internet, nie? Więc jeśli idziemy w tą stronę, że jesteśmy pojedynczym twórcą, to oczywiście teraz mamy o wiele łatwiej z dotarciem do naszych potencjalnych widzów niż kiedyś to było. Kiedyś jednym ze sposobów dotarcia do naszych widzów, a to chyba bardziej powinnam powiedzieć czytelników, były na przykład gazety, które zajmowały się tematyką na przykład animacji. I oczywiście bywały tam takie rubryki właśnie dla artystów, którzy mogliby wysłać do redakcji swój obrazek. Jednak wtedy jako pojedynczy twórcy nie mieliśmy tak łatwo, żeby stworzyć swój własny materiał i dzielić się z innymi. O limicie megabajtów w pierwszym internecie, o jakim moglibyśmy sobie pomarzyć, to już nawet nie wspominam.
Więc wtedy było o wiele trudniej, ale taki program był bardzo inspirujący jednak. Mogłabym powiedzieć, że cykl Justa animuje jest takim moim autorskim wyzwaniem, nawiązującym troszeczkę do tych audycji z Polonii 1, ale oczywiście ja zajmuję się głównie filmami animowanymi, a jak już wspominam o rysunku, to robię to w dość pewnie specyficzny sposób. Ale jednak przypadek telewizji Polonia 1 i kursu komiksowego na tej antenie był jednym z fajniejszych punktów, za które możemy pochwalić telewizję. Twórca, który działa w telewizji, oczywiście do dziś ma możliwość na kanałach np. tematycznych prowadzić zajęcia edukacyjne czy zajęcia artystyczne, ale chyba jeszcze lepszym, ciekawym rozwiązaniem, jakie telewizja może zaoferować artystom, jest stworzenie filmu dokumentalnego, odcinkowego o procesie twórczym. I tutaj myślę, że warto wspomnieć o takiej inicjatywie jak Teatr ITAN, Teatr Artystów z Niepełnosprawnością Wzrokową, bym powiedziała, Teatr Aktora Niewidomego, który mogliśmy troszeczkę lepiej poznać dzięki serialowi emitowanemu w TVP. Dlaczego to wspominam? Bo serial ten pokazywał nie tylko proces powstawania od kulis spektakli teatralnych, ale także przypominał, że no niestety niektórym artystom jest troszeczkę bardziej pod górkę. Z jednej strony serial ten był tak realizowany, że mogliśmy poznać losy konkretnych postaci, ale także dzięki sztuce operatorskiej przez chwilę kamera na przykład czasami zamieniała się w percepcję odbioru świata tych osób. Jeśli ktoś był bardzo osobą słabowidzącą, no ta kamera traciła ostrość. Wystarczy tego straszenia chorobami oczu, ale to też jest właśnie punkt dla telewizji, że może nie tylko pokazywać sam proces twórczy powstania konkretnego dzieła. W przypadku teatru ITAN to oczywiście były spektakle teatralne, ale także właśnie pokazywanie tych operatorskich aspektów percepcji świata. No i zabrzmiało za bardzo inteligentnie, więc wróćmy do prostszej metodologii. Teatr w telewizji oczywiście to też jest forma promocji artystów, tutaj w przypadku aktorów, ale teraz wróćmy znowu do rysowników. Kolejnym atutem telewizji wydawał się również także możliwość emisji filmów tworzonych przez artystów. Bywały bloki tematyczne w telewizjach, na przykład TVP4 bodajże miało taki blok, gdzie prezentowało się animacje, w tym przypadku dla widzów starszych. Dobrze, a co oferuje nam internet? Internet to przede wszystkim możliwość tego, że twórca rysownik, który, tak jak powiedziałam, dość może prowokacyjnie, jest bardziej znany z tego, że najpierw coś narysuje i masę ludziom się to spodoba i dopiero potem mają przyjemność poznania z imienia i nazwiska tego twórcy. Plusem internetu jest to, że możemy tworzyć własne treści i być jednocześnie reżyserem tych treści. Mamy dzięki temu, że możliwość dokonywania właściwie samodzielnych nagrań tego, co robimy i umieszczania go w internecie, czyli docierania do wybranej grupy odbiorców. Oczywiście kwestia wyszukiwarki i pracowitości też swoje robi. Plusem internetu jest oczywiście to, że mamy możliwość dotarcia do swoich odbiorców i nie musimy prosić po prostu innych osób o emisję naszego materiału. Sami możemy go wykonać od A do Z, czyli wyreżyserować sobie swój serial, taki powiedzmy, nagrać go ze swoim udziałem, pokazywać widzom, jak powstają nasze rysunki, na przykład te moje tutaj animacje z tymi postaciami. Kolejnym plusem wydaje się być jeszcze to, że możemy dzielić się ze swoją twórczością, oczywiście nie tylko w Polsce, ale jeśli umieścimy na przykład napisy do naszego filmu, to także za granicą. Jednak emisja w polskiej telewizji, tam nie tylko publicznej czy właśnie komercyjnej, wiązała się z tym, że puszczaliśmy nasz materiał na Polskę, tak? A tutaj możemy teoretycznie w jednej chwili puścić materiał nie tylko na Polskę, a także na zagranicę w tym samym momencie.
Oczywiście istnieją również strony tematyczne, gdzie możemy publikować nasze prace, co ma dość istotny wpływ na to, że tak jak powiedziałam, moim zdaniem rysownika bardziej się poznaje po tym, co najpierw narysował, a dopiero potem kto to jest. Możecie się oczywiście z tym nie zgodzić. Ale kiedy sobie już omówiliśmy pewne cechy, które posiada telewizja, jak i tak zwane nowe media, ja tutaj mówię skrótem YouTube, ale oczywiście mam na myśli przede wszystkim przeróżne strony, gdzie możemy publikować nasze filmy, to warto zwrócić uwagę, że zamiast podstawiać oba te media po drugiej stronie, czyli publikuję dla telewizji, więc się zamykam na internet, publikuję dla internetu, więc się zamykam na telewizję, to jednak fajnym efektem dla rysownika byłoby połączenie tych dwóch światów. Po pierwsze, możemy publikować swoje prace w sieci, ale także, jeśli jest możliwość i na przykład dane medium tradycyjne, telewizyjne, ogłosi na przykład konkurs na publikowanie swoich prac na wybranym paśmie telewizyjnym, na przykład powiedzmy, że pora na nową polską animację, takie pasmo telewizyjne załóżmy, i jeśli do tego pasma będziemy mieli możliwość dostarczenia swoich filmów, to możemy być zarówno tutaj, jak i tutaj. To znaczy w swoich filmach internetowych możemy wspominać, jak tworzymy nasze filmy, i oczywiście zaprosić do telewizji, że o tej godzinie będziecie mogli zobaczyć te filmy na dużym ekranie, pobawić się trochę w takie domowe kino, bo i znowu mi się przypominają te pasma telewizyjne poranne z lat 90. Tak, sobotnie pasma te animacji albo bajkowe kino z TVN-u, jeśli ktoś pamięta, to niech łapka do góry w komentarzach, kto pamięta bajkowe kino z TVN-u. I jest to moim zdaniem właśnie tak jak już teraz powiedziałam, że możemy tworzyć materiały dla sieci, a także niektóre z tych materiałów udostępniać telewizjom, o ile tego zechcą, nie? Jednak, aby móc realizować tak jakby podwójny sposób tworzenia, to oczywiście trzeba znaleźć w przypadku telewizji po prostu tu chęć współpracy, czy chęć pracy z takimi materiałami. Jest to bardzo spore wyzwanie i nie ukrywajmy tego. Wydaje się być, że łatwiej jest tworzyć w internecie, bo ta bariera dotarcia możliwe, że jest troszeczkę mniejsza, ale nie chcę tutaj mówić, że telewizja i internet muszą ze sobą tak strasznie rywalizować, w tym sensie, że my jako twórcy musimy się zdecydować, że tak, tworzymy tylko dla telewizji, albo tak, tworzymy tylko dla internetu. Najkorzystniejszą opcją byłoby łączenie tych dwóch światów. Można właśnie rysować swoje prace i, jeśli oczywiście znajdzie się jakaś redakcja telewizyjna, publikować dla tej redakcji. Nie przypadkiem jest też fakt, że istnieją również telewizje internetowe. Jest to taka odpowiedź widzów, którzy po prostu pragną mieć może nowe kanały tematyczne, bo jednak telewizje takie ogólne to już chyba są, pomijając oczywiście programy informacyjne na tych stacjach, chyba są już takie bardziej niszowe. Czasami tęsknię za ramówkami ze starych telewizji z lat 90., ponieważ widziałam, w czym się ta dana telewizja lubi specjalizować. A teraz wydaje mi się, że one bardzo dużo czerpią na formatach telewizyjnych. Możliwe, że nie oglądam tak dużo telewizji i źle oceniam. I możliwe, że zawsze byłam fanką jednak kanałów tematycznych. Z racji tego, że zajmuję się animacjami, to do dziś mogę sobie wspominać takie programy jak Jetix, Fox Kids, Polonia 1, wspomniana oczywiście na początku. Teraz do tej grupy mogłabym dorzucić TVP ABC, tylko że po prostu raczej już widzę, że ona bardziej przypomina klasyczne animacje niż powstają nowe serie dla nich, chociaż przepraszam, Masza i Niedźwiedź jest emitowana na przykład na TVP ABC bywa. No oczywiście wszystkie tak zwane teraz obecnie Disney Channel, Disney Junior jest, oczywiście Mini, Boomerang to jest znów kolejna telewizja, która moim zdaniem czerpie z trochę nostalgii. Cartoon Network. Ciekawe, co się stało, że nie mogliby tak wrócić do tych produkcji, które również były wcześniej emitowane, dać takie pasmo
klasyka, albo porozmawiajmy o klasykach. Jeśli chodzi o telewizję, to jeśli już nawet mówimy o tych tematycznych telewizjach, to jeszcze na sam koniec przypomina mi się, że Cartoon Network miał konkurs dla młodych animatorów i dzięki temu można było właśnie zobaczyć nowe animacje, które prezentowała telewizja. I to też jest właśnie dobry punkt dla telewizji. Tutaj podam przykład Cartoon Network. Samą tą ideę może na przykład podchwycić zupełnie inne medium telewizyjne. I jeszcze oczywiście jedna sprawa, bo kiedy wspominamy o telewizji i internecie, to przecież w internecie mamy możliwość forów tematycznych. To też jest dobra sprawa dla rysowników, także animacji, bo mogą na tych forach nie tylko pokazywać swoje prace, ale także uczyć się od innych twórców. I jeśli chodzi o takie porównywanie telewizja, internet, to już wystarczy na dzisiejszy odcinek. W trakcie moich takich tutaj filozoficznych wywodów na temat możliwości publikowania swoich prac, tak jakby prezentowałam Wam tutaj obrazek, jak właśnie rysuję dwóch rysowników, którzy prawdopodobnie zastanawiają się, czy wysłać swoje prace do telewizji, czy jednak opublikować w internecie. A Wy jak? Lubicie oglądać kanały tematyczne w telewizji? A może wolicie oglądać telewizje internetowe? A może jednak preferujecie oglądanie filmów na serwisach typu YouTube? Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Justa animuje i przypominam, że więcej tych odcinków możecie oglądać dzięki temu, że uczestniczę w akcji Kultura w sieci. Do zobaczenia.